Kolejny piękny boleń. No buzia się cieszy. O, latający. Witam, nazywam się Janusz. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku Batorówka. Mamy piękną pogodę, ma być około 30 stopni. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się Wam pokazać, jak łowię na bombkę. Chciałem Wam przedstawić podstawy oraz kilka smaczków. Zapraszam. Na samym początku przejdę do omówienia samego stanowiska. Opowiem Wam dzisiaj, jak ja wędkuję. Czyli ja siedzę na koszu. Wy możecie używać do tego kosza bądź zwyczajnego krzesła ze sprzętem do wędkowania. Co jest w wędkowaniu na bombkę najważniejsze? Najważniejsze na bombkę są podpórki. Przedstawię Wam tutaj 3 podpórki. Jest to jedna podpórka pierwsza. Druga jest to już znany, dobry model z Prestona. Oraz trzecia podpóreczka, która pojawiła się nie na dawno, jest rewelacyjna. Do czego zmierzam? Ta podpórka do łowienia typowo na bombkę totalnie nam się nie nadaje. Ona się nie sprawdza, dlatego że przy łowieniu na bombkę w większości brań jest złodziejskich. Czyli wędka spada nam z podpórki. Więc jeśli nastawiacie się na samo wędkowanie na bombkę, proponuję tą podpórkę odłożyć na bok. Druga podpórka jest to stary, dobry model podpórki. Jest rewelacyjna, jest duża, jest plastikowa, ładnie wygięta, ale jest duża. Niedawno pojawiła się podpórka, która jest malutka, kompaktowa, uniwersalna. Jest wykonana tutaj z plastiku i z gumy, która fajnie nam właśnie trzyma wędzisko. Żyłeczka nam tutaj wchodzi w rowek i dla mnie jest to podpórka najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że jest mała, kompaktowa, ładnie trzyma i dobrze widać na niej, jak znajduje się wędka. Ale najważniejsza podpórka, jaka może być, czyli mówiłem tutaj o uchwycie, jest to uchwyt, który trzyma dolnik wędki. Najlepszy produkt, jaki może być, dlatego że ta podpórka wielokrotnie uratowała mi wędzisko. Bierzemy wędkę i wciskamy dolnik mocno i dzięki temu, jak nawet nam spadnie wędka z pierwszej podpórki, to tutaj nam to trzyma rewelacyjnie. No kochany uchwyt, który trzyma naszą wędkę. Właśnie prawdopodobnie holuje bolenia. Jest to w wędkowaniu na bombkę, jest to fenomenalne. Oczywiście, jest piękny boleń. Do Januszka przyszedł. Fenomenalne właśnie w łowieniu na bombkę jest to, ale ładnie walczy. Jest to, że możemy się spodziewać każdej ryby. Nie tylko karpia, 10, 15, amura dużego, nie. Właśnie w wędkowaniu na bombkę możemy mieć pięknego leszcza, możemy mieć ślicznego bolenia, możemy mieć każdą rybę. Przyjeżdżając łowić na bombkę, możemy się spodziewać każdej ryby. Pamiętajcie, możemy mieć ryby wielkości 100, 200, czy nawet i kilogramy, 12, 13, albo takiego ślicznego bolenia. Przecież to nam się buzia cieszy, jak nie wiem co, że możemy mieć każdą rybę, nawet leszcza. I mam nadzieję, że dzisiaj uda się złowić też troszeczkę większą rybę. Ale ta jest śliczna, piękna. Wypuszczamy ją dalej i bawimy się. Czyli mamy sobie swoje stanowisko, czyli jedną podpóreczkę, tą, którą ja Wam powiedziałem. Muszę ją sobie zamontować właśnie poprawnie. Wkładamy wędkę, przymierzamy, czy nam ładnie wszystko leży. Przed przystąpieniem dzisiaj do wędkowania, ja na samym początku wędką, tą, którą zawsze używam do gruntowania, musiałem sobie wygruntować łowisko, sprawdzić, gdzie znajduje się twardy blat i na jakiej odległości mogę zacząć wędkować. Dzisiaj wygruntowałem, że od 24 metra w moją stronę zaczyna się twardy blat. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć na filmie, jak było widać na szczytówce w czasie gruntowania łowiska, że było takie delikatne drganie szczytóweczki, cyk, 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 cyk. Fajnie to właśnie widać, przynajmniej tutaj na Batorówce, w którym miejscu zaczyna się właśnie ten twardy, dobry blat, na którym możemy łowić. Będę łowić dzisiaj na kukurydzę. Kukurydza nie jest materiałem mocno lotnym, więc ja nie będę łowić na skraju tego twardego i miękkiego dna, jakbym to na przykład zrobił, jakbym łowił na metodę, tylko będę dzisiaj łowić dużo bliżej, czyli gdzieś to będzie około tam 10-15 metr. Gdybym chciał się uparł, żeby łowić dalej,
na przykład na tym 20, 24 metrze, to na pewno by nie używał dzisiaj kukurydzy, tylko używałbym peletu 6, 8, a może nawet i 10, jeśli byłyby podmuchy wiatru. Mamy wygruntowane łowisko i warto o tym pamiętać, naprawdę, bo dużo osób siada, łowi na bombce i zapomina o podstawie, żeby wygruntować łowisko. To jest bardzo ważne i jeszcze raz podkreślam, bardzo ważne. Mamy rybę, siedzi przy dnie. Fajnie nam, trzyma się dna. Nie jest to duża ryba. Znowu idzie do Michała, czyli ma parcie na szkło. No i fajnie, zobaczcie, ładnie podbieramy, wziutko. No i co mamy? Karasia ładnego mamy. I jak motyla podbieramy. Ładnie, szybko, skutecznie. Wyciągamy. Mamy ładnego karasia. Już jest optymizm. Może uda mi się zaprezentować Wam ładnie. Przepraszam, mam ogromne, wielkie paluchy, także wielkość tych ryb ginie. Wypuszczamy i łowimy dalej. Mamy kolejną rybkę. No, sądzę, że może to być karpik. I patrzcie, jak ta wędka pięknie pracuje. Zobaczcie, jak ona nam się pięknie wygina. I ona nam daje też tyle przyjemności i uśmiechu na twarzy i daje nam bezpieczeństwa w czasie holu. I dlatego ją kocham. Idzie ładnie rybka po dnie. Tutaj ten brzeg ma to do siebie, że jest to wypłycenie i trzeba uważać, żeby ryba nie tarła brzuchem o dno. Patrzę, co się dzieje na łowisku. Nie wiem, co to jest za ryba. No zobaczymy, fajnie jest. Ważne też jest w czasie holu ryby, żebyśmy nie robili z lewa na prawa, tak szybko zmieniali pozycji holowania ryby. Tylko żeby delikatnie, ładnie ją doholować. Już ją ładnie widzę. Mogę sobie skrócić. Nie, to jest kolejny boleń. Jednak nam się bardzo wkręciły to bolenie, więc bierzemy i zobaczcie. I staramy się, no nie nam się nie udało, mamy spinkę. Staramy się zawsze rybę podebrać jak najszybciej, jest to możliwe jak motyla. Dzisiaj będę używać wędki model Monster. Dokładnie jest to Wonzi, 7-stopowa wędka. Jest to wędka, którą kocham, uwielbiam. Nie chcę jej stracić. Pokażę Wam dlaczego. Zaraz pokażę, jak ona pięknie pracuje. Zobaczcie. Ona się ugina po samą rękojeść. Co nam to daje? Daje nam to pewność w czasie holu dużych ryb, wybacza nam wszystkie nasze błędy i możemy szybko i skutecznie wyholować do brzegu dużą rybę. Jest to fenomenalne wędzisko do łowienia na bliskie odległości. Ale musimy pamiętać jedną rzecz. Jest to wędka, która sprawdza się maksymalnie 20-25 metrów odległości łowienia. Przy dalszych zarzutach ona ma tutaj bardzo krótki dolnik i już nie ma tej celności. Niektórzy używają dłuższych wędek przy odległości około 20 metra. Ja również taką wędkę mam. Drugie wędzisko, które właśnie używam, gdy łowię troszeczkę dalej, bądź łowię na bombkę tak zwaną, gdy dookoła mnie rosną trzciny. Używam wędkę Supera X, 9-stopowa, cieniutka, piękna wędeczka. Ona ma ładną akcję, ale już nie ma aż tak mocnego ugięcia jak Wonzi. Więc trzeba to pamiętać przy wyborze wędki. Ogólnie do wędkowania na bombkę staram się zawsze wybierać najkrótsze wędki. Dlaczego? Bo krótka wędka daje nam pewność i szybkość holu. A to jest bardzo ważne, żebyśmy jak najszybciej scholowali tą rybę, zarzucili zestaw i dalej wędkowali i bawili się wciąż. Wędka Monster, przez to, że jest krótka, ma 7 stóp, uzbroiłem ją w kołowrotek Centris wielkości 4200. Wystarczająca wielkość, w czasie zarzutu nie plącze się nam na szczytówce, żyłka nam się nie zahacza o pierwszą przelotkę. Fajnie dopasowana jest ta wielkość kołowrotka do tej długości wędki, bardzo mi się podoba. A tutaj przez to, że już mam troszeczkę dłuższą tą wędkę, więc tutaj już mam kołowrotek 5200. Ładnie się sprawdza. Myślałem, że 5000 może być za duży, to jest spokojnie, też by się sprawdziła wielkość 4200, ale jakoś
jestem zadowolony. I teraz Wam pokażę, to nie jest duża ryba, tylko ta wędka ma, jakby powiedzieć, też swoją jedną wadę, bo tu jest krótki dolnik. Nie zawsze dobrze się operuje używając krótkich wędek. Nie jest to za duża ryba, ale warto czasami pomóc sobie długością ramienia, przedłużyć i zrobić ten dolnik większy. Pozwala nam to troszeczkę łatwiej operować. O, widzicie ten moment? Ja używam całego swojego ramienia i mogę zrobić ciach. Widzicie ten ruch? Czyli jeszcze jest dodatkowy metr, dzięki któremu możemy wydłużyć rękojeść, dolnik tej wędki. Pamiętajcie, że jednak warto jest wykorzystywać też budowę swojego ciała w czasie podbierania ryb. Szybko zrobić to skutecznie, wypiąć rybę i żeby bawić się dalej. Mamy bolenia kolejnego. Jesteśmy już pół godziny w czasie wędkowania. Ładnie nam się wpiął. I zaraz Wam pokażę. Wypuszczamy rybę. Zobaczcie, Michał, proszę Cię tutaj ładnie, żebyś pokazał. Mamy pół godziny wędkowania, mamy piąć, mamy 6 rybek, tak? Także zobaczcie, pół godziny wędkowania, jaka zabawa, uśmiech, jaka to jest skutecznie dobra metoda. Łowimy dalej. Ja używam głównej żyłki 0,23. Moim zdaniem jest to optymalna grubość żyłki. Nigdy nie przesadzam, nie kombinuję, ale ostatnią długość, czyli 10 metrów, stosuję węzeł strzałowy z żyłki 0,26. Niektórzy mogą powiedzieć, że strzałówka do łowienia na bombkę to jest przesada, lepiej założyć główną żyłkę grubszą. Może i tak. Ja po prostu lubię mieć strzałówkę, dlatego że ona ma równo 10 metrów. W czasie zarzutu ja słyszę, jak ten węzeł przechodzi nim przez szczytówki i już wiem, że to jest 10 metrów i mam, jakby powiedzieć, ten swój dystans opracowany. Ale mamy tutaj osę, która chce się ze mną zaprzyjaźnić. I ten węzeł daje już mi poczucie odległości zarzutu. Także już wiem, że to jest mniej więcej 10, czy 12, czy 15 metr i węzeł strzałowy daje mi, jakby powiedzieć, ten mój zapas mocy w ostatnich chwilach momentu. Jak słyszę, jak węzeł od strzałówki przechodzi mi przez przelotki, wiem, że już mam tą grubszą żyłkę i mogę sobie pozwolić troszeczkę na bardziej agresywniejszy hol w ostatnich momentach po odebrania ryby. Jest to dobre nastawienie i zabezpieczenie psychiczne oraz daje nam większą możliwość siłowego podebrania w ostatnim momencie ryby. Mój zestaw składa się z trzonka ICS oraz ciężarka, który ma 15 gramów. Dlaczego 15? Dlaczego nie 10? Dlaczego nie 20? Ja lubię stosować 15, dlatego że 15 daje nam, jakby powiedzieć, takie delikatne plum, które jest troszeczkę podobne do strzału opadania kukurydzy. Może 10 byłaby lepsza, tylko że 10 nie trzyma tak mocno naszego zestawu. Na przykład 20 już w czasie zarzucania robi nam takie duże pum. I w moim odczuciu sądzę, że 20 jest to troszeczkę za dużo. 15 jest idealna, fajnie mi się sprawdza. Na koniec idzie kruszeczka do wymiany przyponów do zakładania. Zakładam przypon. Przypon ma 36 cm, zakończony jest quick stopem. Używam gotowych przyponów z marki Preston i na samym końcu jest haczyk 14 kkMB. Dlaczego 14, a nie 12 czy 10? Jesteśmy na łowisku Batorówka. Tutaj możemy się spodziewać każdej ryby. Może to być leszcz, może to być płoć, może to być jaś i oczywiście to, na co czekamy dzisiaj, czyli na te większe ryby, karpie i amury. Rozmiar HK14 jest dla mnie najbardziej uniwersalny. Nigdy mnie nie zawiódł. Jest to model, który
dobrze trzyma się w wardze ryby i ufam mu. A najważniejsze w całym zestawie, ja Wam później pokażę, jest po prostu ufać. Jeśli zaufacie swojemu zestawowi, to będziecie mieli sukces. Pamiętajcie, wybierając się, łowiąc na bombkę, musicie mieć ze sobą takie oto piękne urządzenia. Jedno urządzenie są to proce, które są przystosowane do strzelania peletem. Jedna jest o mocniejszych gumach, druga o delikatniejszych gumach, ale moje ukochane to są te dwie proce. Jest to o czarnych gumach, przystosowana do dalszego podawania towaru oraz najdelikatniejsza, gdzie ja najbardziej ją czuję, jestem najbardziej jej... Widzicie co jest? Patrzcie. Ja Wam to opowiadam o najważniejszych urządzeniach, a nam tam się gotuje. Mamy rybkę, wcześniej mieliśmy bolenia, tu może być jakiś taki nie za duży karpik, ale uśmiech na twarzy się rodzi. Jest albo i karaś. Zobaczymy co to będzie. Michał, w Twoją stronę płynie. Ma parcie na kamerę. Ale pięknie idzie. Tak jest. Mamy drugiego pięknego bolenia, jeszcze większego niż wcześniej. Kolejny piękny boleń. No buzia się cieszy. O, latający. Wpada nam ładnie w nasze sitko i bezpiecznie wypuszczamy. Nie męczymy dzisiaj rybek. Dzisiaj jesteśmy tutaj dla przyjemności, nie dla sportu, żeby Wam pokazać, co możemy osiągnąć i co możemy złowić dzięki tej metodzie. Ja nabijam sobie haczyk i łowię dalej. Skończę Wam teraz umówienie właśnie, no nie wiem czy skończę. No chyba jednak będę musiał odłożyć wędkę na spokojnie i dokończyć Wam umówienie niezbędnych zespołów, podzespołów, które są nam potrzebne. Chyba mamy problem na tym miejscu, że nam się wkręcił strasznie bolem, bo to jest trzeci boleń pod rząd. Mam nadzieję, że pojawią nam się inne ryby, żeby Wam pokazać, co tu można tak naprawdę złowić i co dzięki tej metodzie można złowić. Wypuszczamy i ja sobie odłożę teraz wędeczkę i skupię się na tym, żeby Wam opowiedzieć o szczegółach tej metody. Dlaczego jej używam? Ja Wam pokażę. Wrzucam sobie kilka ziarenek, naciągam sobie i zobaczcie, jak ona ładnie, celnie podaje tą kukurydzę. Używając tej procy nie mamy takiego dużego rozstrzału podawania tej kukurydzy. Ta proc jest dobra, daje nam na dalszy zasięg, możemy posłać to ziarenko, ale już mamy troszeczkę większe pole nęcenia. Ja jestem z tych osób takich, którzy bardzo zwracają uwagę na szczegóły. Dla mnie musi być mały obszar nęcenia. Ja zawsze staram się podawać tą bombkę w to samo miejsce, gdzie jest nęcone. Czasami, ale to przejdę dalej do mówienia, podaję troszeczkę dalej. Więc dla mnie najlepsza, najbardziej sprawdzająca się to jest właśnie ta z tymi czerwonymi, delikatnymi gumami. Uwielbiam ją. Zanim jeszcze najdziemy dalej do omówienia sprzętu, opowiem Wam o samych ziarnach kukurydzy. I w ogóle dlaczego kukurydza, a nie pelet. Moim zdaniem ziarna kukurydzy są to takie ziarna, gdzie używają je wędkarze łowiący na spławik, na feder, no i tak zwani karpiarze. I dla mnie to ziarno jest zawsze znane, uwielbiane i kochane przez rybę, a przez ten swój złocisty, żółty kolor w takim dniu jak dzisiaj, gdzie mamy słoneczko i jest ciepło, jest bardzo atrakcyjny na dnie. Więc dla mnie jest to fenomenalne i dlatego kocham kukurydzę. W mniejszym stopniu pelet. Jednak lubię ziarno kukurydzy, czuję się pewnie, a pamiętajcie, zawsze warto jest mieć tą pewność w głowie, żeby być czegoś pewnym, skutecznym i wtedy to nam się sprawdza, wszystko sumuje się w jeden wielki, duży sukces. Wybierając się, łowiąc na bombkę, pamiętajcie również o stoperze. Używajcie najtańszych stoperów. Nie warto jest inwestować w jakieś drogie urządzenia po 100-200 zł. Ten po prostu to jest nawet dostałem od kogoś. Kiedyś miałem drugi taki sam, kosztował kilkanaście złotych. Dlaczego?
On ma tylko pokazywać Wam czas, a jak się utopi, nie będzie żal, wyciągamy drugi taki sam. Stoper po zarzuceniu zawsze naciskam i odliczam czas, ile bombeczka znajduje się w wodzie. Ale jak to ja, jestem jakby po niektórych rzeczach perfekcjonistą, muszę mieć zegarek na ręku. Muszę mieć zegarek, który jest czytelny. W tym momencie jest to czarny zegarek z białymi wskazówkami. Dlaczego? Zawsze robię tak, odkręcam go sobie w tą stronę, siedzę na koszu i tym zegarkiem odmierzam czas podawania kukurydzy w nasze pole nęcenie. Czy to są 2, czy 3 minuty, czy co 5. Także zawsze na tym jednym urządzeniu patrzę czas podawania ziarna, a na tym patrzę, jak długo znajduje się nasza bombka, nasza przynęta w wodzie. I kontroluję ten czas. A to jest bardzo ważne, żeby być przy łowieniu na bombkę bardzo systematycznym, bardzo, jakby powiedzieć, perfekcyjnym wręcz. I wtedy możemy uzyskać nasz sukces. Kolejna ryba. Ładnie nam się dzisiaj udało skusić te ryby. Jest to ryba, która siedzi przy dnie. Czy to nie będzie boleń? Albo mały karaś, albo większy karaś, albo jakiś mały karpik. Ale już jest fajnie. Budzia się i nie wiem, czy teraz słyszeliście. To był ten moment, kiedy węzeł od strzałówki przeszedł mi przez przelotki. I ja wiem, że teraz mam jakby powiedzieć w głowie psychicznie, że mogę troszeczkę na więcej sobie pozwolić, na bardziej siłowy haul. Mam tą pewność, że ta ryba raczej nie powinna nam w żaden sposób spaść z mojego zestawu. I to jest właśnie ta pewność psychiczna. Idzie jak zwykle do Michała. Michał, co to jest? Karaś, tak? Karpik, czyli jednak moje tutaj... Oj, mamy! Brawo! Buzia się cieszy. I zobaczcie, najpierw mieliśmy tylko mieliśmy dużo boleni. Odpłynęły bolenie. Fajnie, że odpłynęły. Pojawił się karaś, pojawił się nam karp. Nie jest to duży karp, ale pokazuje nam to, że na bombkę możemy mieć każdą rybę. Troszeczkę nam się tu zaplątało. Odkładamy sobie bezpiecznie na bok. No i dobra, pokażę Wam. Mamy ładną rybę, szybka prezentacja, nie mam na co czekać. Wypuszczamy. Omawiając dalej sprzęt, wybierając się do łowienia na bombkę, pamiętajcie, sztyca, taką jaką lubicie. Ja lubię akurat długości 4 metry, siteczko wielkości 20 cali. Fajne jest tutaj to siteczko, dlatego że ma drobną siateczkę. Jak łowimy używając quickstopów, quickstopy nam się nie zahaczają, szybko się wypina tą rybę. Jak haczyk wpadnie z quickstopem, to nam się nie zahaczy o tą siateczkę. Ale pamiętajcie, że tutaj możemy się spodziewać każdej ryby. Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, płoć, leszcz, bolenie, które teraz mamy tutaj w łowisku oraz tak zwane bonusy. Do bonusów warto jest zawsze mieć drugą sztycę, niech ona se leży z boku i tam ona już musi być zaopatrzona w takie dobre, mocne, głębokie sitko. Ja tutaj mam na końcu założone 30 cali. Używam go głównie do podbierania amurów, a mamy tutaj na tym łowisku amury, takiej 12-13 kg. A pamiętajmy, że amur jest to ryba, gdzie musimy ją podebrać w locie, zamknąć i jest wtedy pewność, że ją wyciągniemy bez większego problemu. Czyli zobaczcie, mamy bardzo mało rzeczy, bo mamy tak, wędkę, pudełeczko, podbierak, zestaw składający się tylko z ciężarka i haczyka i możemy się świetnie bawić. I to jest fenomen wędkowania na bombkę. Jeśli będziecie robić to dobrze, skrupulatnie, a mam nadzieję, że dzisiaj Wam to pokażę, jak to robić i dużo fajnych informacji wyciągniecie, możecie mieć świetną frajdę z łowienia tych ryb. Ja nie mówię, że tylko na zawodach, ale też tak przyjeżdżając, jak dzisiaj jesteśmy tutaj, piękna pogoda, prawie 30 stopni, płyniemy jak nie wiem co, ale jest miło, fajnie
i mam nadzieję, że złowimy ciekawe ryby. Nie tylko te bolenie, które nam tutaj się już wkręciły, ale inne, mniejsze, większe. Także mało sprzętu, a uśmiech cały czas na twarzy. I to jest właśnie kluczowe, piękne w łowieniu na bombkę. Piękne ryby, mało sprzętu i uśmiech na twarzy. No nie wiem, to jest, ale to nie jest duża ryba. Nie jest duża ryba, waleczna. Oj, znowu nasz ulubieniec, który już dzisiaj mamy tutaj do oporu, prześladuje nas mocno. Dobra, fajnie. Podbieramy. Zobaczcie, jaki piękny, ładny boleń. Już nie chcemy łowić tych boleni. Za dużo ich dzisiaj tutaj mamy. Mam nadzieję, że jednak już nas nie będą prześladować. I uda się złowić nam coś większego. Bądź innego po prostu. Jedną dla mnie najważniejszą rzeczą jest w momencie, gdy wysypujemy kukurydzę do pojemniczka, to ją wysypujemy i staramy się nią traktować bardzo delikatnie. Pamiętajcie, że to jest tylko ziarno kukurydzy, to jest zwyczajna kukurydza, którą myjemy w domu, słodziutka, pyszna, delikatna kukurydza. Jeśli my ją weźmiemy, wysypiemy i zaczniemy ją męczyć, tam palcem mieszać i tym podobne rzeczy, to ta kukurydza zrobi się taka mało atrakcyjna, taka wysuszona, mało ciekawa. Więc pamiętajmy, szanujmy tą kukurydzę, bo to jest tylko ziarenko składające się z bielma, zarodka i dookoła ze skórki. Więc to jest nasze ziarno, które daje nam rybę. Pamiętajmy o nie bardzo dbać. Następną rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, które ziarna ja wybieram do nabijania na haczyk. Nie każde ziarno, moim zdaniem, nadaje się, żeby do nabicia. Ja wybieram te ziarna, które mają dookoła skórkę. Nie widać ani zarodka, ani nie widać bielma. Dla mnie to są najlepsze ziarenka. Dlaczego? Dlatego, że mam wtedy w głowie psychicznie, że ten quickstop jest przebity przez jedną warstwę skórki, przechodzi przez bielmo i następnie przez drugą warstwę skórki. I mam tą pewność, że to ziarno dobrze się trzyma. Łowiąc, gdy na haczyku mamy 2-3 ziarna, to już nie jest tak ważne, bo wtedy przebijamy quickstopem po innej płaszczyźnie. Jedną warstwę skórki, drugą i wtedy nam to się ładnie trzyma. Wcześniej Wam opowiedziałem, do czego używam jednego stopera i swojego drugiego zegarka. Przy łowieniu na bombkę bardzo, ale to bardzo ważna jest systematyka. Czyli jesteśmy dzisiaj, piękna pogoda, środek lata, około 30 stopni, delikatnie zachmurzone jest niebo i musimy sobie opracować, ile czasu będziemy podawać ziarna kukurydzy. Dzisiaj nam ładnie, ja Wam to mówię, jest ryba. Nie za duża, ale jest. Co my tu mamy? Jazia. Mamy jazia. I widzicie, to się potwierdza, to co ja Wam wcześniej powiedziałem, że łowiąc na bombkę mamy każdą rybę. Jak to jest jaź, to przepraszam, bo mamy piękną płoć. Czerwony płetwy mnie zgubiły. Zobaczcie, taka piękna, ładna płoć. I to jest to, co Wam powiedziałem wcześniej. Dlaczego haczyk 14? 14 haczyk pozwala nam bezpiecznie wyciągnąć każdą rybę. Jest to haczyk bezzadziorowy, no bo na większości łowisk komercyjnych tylko takie możemy używać. I zobaczcie, jak bezpiecznie holujemy każdą rybę. Czy to właśnie płoć, czy na to, co czekamy na sam koniec, że nam wpłynie troszeczkę większa ryba, ale to nie oznacza, że każda duża ryba musi nam dać frajdę. Bo właśnie taka piękna płoć, i celnie, i mamy. Widzieliście? Haha! Z opadu nam wzięła kolejna ryba. Ja wiem, że to będzie boleń, który nam tam siedzi mocno w łowisku, ale nawet nie zdążyłem otworzyć
odłożyć wędki i jest. I mamy bolenia z opadu. Buzia się cieszy, ryba walczy i brawo my. Piękne to jest. Całe sedno zabawy właśnie łowiąc ryby z bombki. Bezpiecznie odkładam wędeczkę i wypuszczam rybę i bawimy się dalej. Przychodząc dzisiaj, sądzę, że będę podawał nieduże mieszki kukurydzy co jakieś 5 minut. Jeśli okazuje się, że ta ryba jest, tak jak dzisiaj tutaj w naszym miejscu, na tym łowisku, ta ryba jest, ładnie ona nam pobiera ziarno kukurydzy, fajne mamy wyniki, bo minęła godzina czasu, a my już mamy 12 ryb. Fajnie, zobaczymy co będzie dalej. Więc już nie będę podawać tych ziaren kukurydzy co 5 minut, tylko będę podawać co 3 minuty. Jeśli się okaże, że będzie jeszcze więcej tych ryb, to będę podawał co 2 minuty. Czemu? Najważniejsze w łowieniu na bombce jest systematyczność, czyli systematyczne podawanie cały czas tej samej ilości towaru, tak? Czyli tych samych ziarenek, cały czas to samo miejsce. I to jest cały klucz do skutecznego łowienia na bombkę. Systematyczność, celność, czyli cały czas mniej więcej taki sam sposób podawania celnie kukurydzy, ziaren. O, widzimy, że tam coś już nam chodzi w łowisku. Pyk. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest taki ładny, delikatny plusk. Gdy ryby nam biorą z opadu, zamiast takiego ładnego, delikatnego plusku, warto jest zrobić, zaraz Wam pokażę. Nabijamy tak mocno i podajemy, żeby nam ziarna poszły w górę. I teraz było takie mocne, dosadne uderzenie. To też lubi czasami podbić rybę, żeby nam podpłynęła pod wierzch, no i łowimy ją wtedy z opadu, tak? Jest wiele kombinacji, wiele możliwości łowienia i cały czas, żeby tą rybę skusić. Właśnie mamy kolejną rybę. Nie uwierzycie. Ja uwielbiam te ryby. Zaraz wypnę i Wam pokażę, co mamy. Prawie dzisiaj mamy wszystko, co znajduje się na tym łowisku. No, ładnie pokaż się nam. Mamy leszcza. I buzia nam się cieszy, że mamy fajną, nową rybę. Czyli mamy dzisiaj już płoć, leszcza, karpia, karasia. No i nasze tutaj ryby, które nam się najbardziej zamówiły w naszym miejscu. Czyli mamy bolenie też, waleczne bolenie. O, odpływa nam bezpiecznie leszczyku, ale żywy, ma energię. Czekamy na więcej. Warto zaznaczyć, że łowiąc na bombkę trafiają nam się te większe ryby. Musimy być przygotowani na to. Jednym z naszych tych elementów przygotowania to jest właśnie tutaj ten uchwyt, który jest bardzo ważny. Następnie przedni uchwyt, ale nie zapominajmy o hamulcu. Hamulec nigdy nie może być skręcony maksymalnie. Musi być on tak ustawiony w miarę czule. Dlaczego? Bo czasami wystarczy, że będziemy chcieli ziarenko, tak jak ja to będę robił w tym momencie, będę strzelać, nastąpi nam atomowe branie, bo te ryby tutaj bardzo szybko pobierają to ziarno i uciekają. Taki mają zmysł. Następuje nam duże napięcie wędki, no i musimy, żeby nie stracić naszego zestawu, żeby ryba nam nie uciekła, żeby nam się nie wypięła, musimy mieć odpowiednio ustawiony ten hamulec. Ten hamulec czasami jest warto ustawić go bardziej delikatnie, następnie w czasie holu można go delikatnie dokręcić. Ale pamiętajcie, najważniejsza rzecz to jest właśnie ten uchwyt i dobrze ustawiony hamulec daje nam bezpieczeństwo i skuteczność holu ryby. Czyli mamy rybę, buzia nam się cieszy, wędkujemy dalej. Pamiętajcie o tym. Jeszcze raz podkreślam. Hamulec i tutaj tylnie uchwyt. Mamy rybę, ładnie nam wyskoczyła. Ale ładnie tutaj nam gra hamulec. To jest właśnie to, co słyszeliście, co ja Wam wcześniej powiedziałem. Hamulec musi być odpowiednio, musi być ustawiony, żeby ta ryba nam się nie spięła, żeby nam wędki też nie ukradła z naszego tutaj podpórek i żebyśmy mieli fajną kontrolę, żeby wyciągnąć tą rybę. No bo wiadomo, jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby Wam pokazać, jak ładnie możemy
wyciągnąć rybę. Michał, co to jest? Co widzisz? Lina mamy. A! Lina nam jeszcze chyba brakowało dzisiaj do całej naszej kolekcji. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyskoczył, ale wyskoczył praktycznie jak Pinokio, czyli jak jesiotr. Ładnie wykolorowana. Nie podnoszę jej wysoko, bo jest bardzo śliski. Czerwonooki. Piękny, śliczny okaz. Rzuciłem, patrzę na zegarek, minęły 3 minuty, strzelam, stoper, czekam. I teraz nasuwa się pytanie, ile czasu czekać? Po jakim czasie przerzucić? Minutę, 2, 3, 5, 10, 15 godzinę? Odpowiedź jest prosta, po prostu do skutku, tak? To się tak łatwo mówi, że rzucasz i czekasz do skutków wtedy, kiedy będzie branie. Jeśli mam zarzucony zestaw, mój obszar nęcenia, mam ten zestaw w tym miejscu, gdzie chcę mieć, ja czekam do skutku. Czasami jest to 10, 15, 20, 30. Osoby, które mnie znają, to cały czas się śmieją ze mnie. Jasiek, ty przerzucasz? A ja mówię, ale po co? Po co mam przerzucać, skoro ja wiem, że moja kukurydza siedzi pewnie na tym quickstopie, bo wybrałem takie ziarna, które mi się podobają, mają ładną, grubą skórę, są wręcz wyselekcjonowane przeze mnie. Ja je podaję i czekam. Oczywiście wiadomo, że nie zawsze można czekać te 30-40 minut. Trzeba przerzucić, zobaczyć, czy może ta kukurydza nie spadła, ale największy błąd, jaki jest popełniany przez wszystkich, to częste przerzucanie zestawu na bombkę. Pamiętajcie, to jest bombka, to nie metoda, to nie przerzucamy co 3, 5, 8, 10 minut. Tutaj rzucamy, podajemy ten swój towar właśnie w postaci ziaren z procy. O! Pięknie, widzę, że tam ryba już zaczęła chodzić. Już napawam się optymizmem i czekam. Także widzieliście. W naszym polu podawania kukurydzy liczymy na to, że jest dużo ryb. Tak jak dzisiaj tutaj u nas. Te ryby krążą, one pobierają te ziarna i można powiedzieć, że ja czekam, jak znajdą tą naszą przynętę. Ale jeśli one pływają dookoła, to mamy masakryczną ilość obcierek. To jest bardzo ważne, żeby odróżnić obcierki od standardowego, dobrego brania. Więc nie każde ugięcie się mocne szczytówki, bądź nawet takie delikatne, to oznacza, że to jest branie. Nie. Przy łowieniu na bombkę sądzę, że może być czasami 50/50, że 50 wskazań szczytówki to są wskazania fałszywe, czyli tak zwane potocznie ocierki, a dopiero drugie, mocne, fajne wskazania szczytówki to są te brania. Czekamy, minęło nam 2 minuty 30, czekamy cierpliwie. Nie mamy co się śpieszyć, uzbrajamy się w cierpliwość, mamy fajne założone ziarna kukurydzy, wiem, że mój zestaw jest w dobrym polu nęcenia, czekam cierpliwie, nic nie robię. Zobaczcie, holuję kolejną rybę, mam branie, ale na moim zegarku pokazuje mi, że ja muszę podać tą kukurydzę. Jeśli byłaby to ogromna, wielka ryba, ja tylko podam Wam dla przykładu, to nie jest duża ryba, a jeśli byłaby to ogromna, wielka ryba, co ja robię? Wędka, dolnik, pod tyłeczek, ziarenka szybko, celnie i kontynuuję holowanie. Czyli co ja robię? To, co Wam powiedziałem wcześniej, systematyczność i jeszcze raz systematyczność. I to są wszystkie te szczególiki, które dają nam ten sukces, czyli celność strzelania, celność podawania naszego zestawu oraz systematyczność. Naprawdę dzisiaj ładnie nam się wkręciły ryby. Nie są to dzisiaj potężne ryby, ale mamy cały przekrój. Płynie i mamy małego karpika, tak? I te wszystkie elementy składowe ze sobą dają nam fajny wynik, fajny sukces. Mieliśmy teraz 4 minuty zestaw w wodzie. Udało nam się wypiąć haczyk z tak zwanego wąsa. No i bezpiecznie, tak jak zawsze, wypuszczamy tego małego karpika. Bawimy się dalej. Minął mój czas. Strzelam. No i w tym momencie lekko zawiało, tak? I ja wiem, że ta kukurydza nie spadła tam, gdzie chciałem. Ona poszła lekko na lewo. Delikatny podmuch wiatru. Co ja robię? Musi być konsekwencja. Musi być tam, gdzie ja chcę. Pięknie. Idealnie. Wiara w siebie i systematyczność i konsekwencja
kluczem do sukcesu. Jeśli mamy chwilę bez brania, opowiem Wam jedną rzecz, o którą warto zadbać. Przypony. Wybierając się na wędkowanie z bombki, nie możecie mieć jednego przyponu. Musicie mieć ich więcej. Te brania są duże, mocne, agresywne i ten przypon końcowy przy haczyku lubi się czasami zakręcić. Czasami zdarzają się takie przypadki, że w czasie podbierania ryb, nie wiem, zrobi się nam pętelek, supełek, zwał jak zwał, no już wiadomo, traci się moc. O, widzieliście? Musi wszystko leżeć tam, gdzie ja tego oczekuję. Dokończę Wam o tych przyponach. Jeśli przypon będzie lekko zniszczony, sfatygowany, no nie taki, no nie będzie odpowiedni, pamiętajcie, łowiąc blisko możecie mieć każdą rybę. Bez znaczenia, czy to będzie duża, mała ryba, ale musicie ją wyholować. Musicie ją mieć szansę wyholować, bezpiecznie wyczepić i wypuścić. Ale jeśli będziecie mieli brzydki przypon i trafi Wam się ryba Waszego życia, 10-15 kg i ją stracicie. Przypon Wam po prostu pęknie i będziecie mieli sami dla siebie, o jak na głęboko zjadło, będziecie mieli sami do siebie pretensje, że nie wymieniliście tego przyponu, że to przez Was straciliście Waszą rybę życia. Także pamiętajcie, ja już dzisiaj tutaj wymieniłem drugi przypon i pewnie jeszcze wymienię nie jeden. Pokażę Wam tutaj tego. O! Mamy karasia z wąsem. Czyli mamy małego karpika. Zobaczcie. Myślałem, że to jest karaś, a to jest ładny, mały karaś z wąsem, czyli karpik malutki. Wypuszczam bezpiecznie. Patrzę na mój drugi zegarek. Tak, to jest ten moment, kiedy ja muszę strzelić. Strzelam. Kasuję, stoper, nowy czas i czekam. Czyli tak jak Wam powiedziałem, wybierając się na ryby, pamiętajcie, że musicie mieć więcej tych przyponów i te przypony często wymieniać. One dużo częściej się niszczą przy standardowym wędkowaniu na metodę. Zapas minimum 10 mieć ze sobą, bo to różnie może być. Łowiliśmy tą drobnicę i mam nadzieję, że teraz nam się będą pokazywały troszeczkę większe te okazy. Czyli drobnica odpłynęła i przypłynęły większe ryby. Mam nadzieję, że powoli uda mi się ją Wam pokazać. Żywa, delikatnie, ładnie ją wypuszczam. Płyń i chcemy dalej. No i miło. I buzia się cieszy i jest nas radość. Wędkujemy już 3. godzinę czasu. Na liczniku, jak patrzę, mamy już 35 ryb. To jest 36 ryba. Początek mieliśmy fenomenalny. Pięknie, ładnie nam brały te rybki. Później w środku mieliśmy około 20 minut przerwy. Tak jak wcześniej Wam powiedziałem, co zrobię w takiej sytuacji? Po prostu nic. Budować z powrotem swoje łowisko i czekać. No i teraz znowu przypłynęły do nas stado boleni. Odławiamy je, ale mocne, ładne. Odławiamy je. Może jeszcze nam się trafi jakaś inna ryba, nie wiem, ale najważniejsze to jest się nie poddawać, nie kombinować, tylko robić cały czas systematycznie swój zamierzony plan. I to przynosi nam właśnie efekty. Proszę, kolejny ładny boleń. Uratowany. Krzywdy nie ma zrobionej. Nie męczymy ryby dalej. Wypuszczamy. Mamy rybę, która fajnie nam... No tak, standardowo. Mamy cały czas tą samą rybę. Jesteśmy przy końcówce łowienia. Napłynęły nam znowu bolenie. Miło jej się ciągnie. Piękny kolejny boleń dzisiejszego dnia. Ładny uśmiech.
Dziękuję, odpływaj. Nie odpuszczą nas dzisiaj. Nie odpuszczą nas dzisiaj. Cały czas mamy na końcówce dnia. Mamy te same ryby. One nas teraz kochają. O, zobaczcie, jak pięknie idzie. O nie, patrzcie. Mamy tutaj linka na koniec. Nie wiem, czy to ładnie widać. Linka mamy ładnie złapanego, a już się bałem, że to kolejny bolej. Udało się ładnie wypiąć i jak zawsze bezpiecznie wypuszczamy naszą rybę do wody. Pamiętajcie, warto jest dbać o te ryby, bo te ryby dają nam przyjemność, radość i uśmiech na twarzy. A chyba o to w tym nam dzisiaj chodzi, żebyśmy się dobrze bawili. Mieliśmy branie o takim, którym Wam mówiłem, czyli było atomowe branie. Wędka na szczęście nam nie spada spod pórki, ale hamulec zagrał mocno, dobrze zagrał hamulec. Mamy tu jakąś rybkę, delikatnie teraz sobie możemy podkręcić ten hamulec, żeby nam ryba już nie wypływała, bo już jest dość daleko. O, ale też nie możemy przesadzać z tym hamulcem. Musimy cały czas mieć jakby tą kontrolę w czasie holowania tej ryby. Potrwa to. Na pewno to potrwa, bo w większości przypadków jest taki, że te ryby... Piękny dźwięk. Swoją drogą piękny dźwięk. Ta ryba po pobraniu przynęty często jest tak, że ona po prostu ucieka. Ucieka tak, jak teraz to mamy w tym przypadku. Ale zdarzają nam się takie fajne przypadki, że ryba pobierze przynętę i ona nie wie, co się dzieje. Jest jakby w takim totalnym amoku, szale. My ją holujemy tak, jakby był to mały leszczyk, a okazuje się, że to jest ryba około 8 kg. I jest to dobre na zawodach, bo mamy wtedy szybko tą rybę, czyli fajne punkty zdobywamy, ale nie mamy tej przyjemności z holu. Natomiast tutaj teraz w tym momencie no troszeczkę się pomęczymy, tak? Poholujemy ją delikatnie, jakieś owady nas atakują. Poholujemy ją delikatnie. Idzie w stronę prawą. O, i to jest właśnie teraz ten moment, kiedy ja słyszałem, że węzeł przeszedł mi przez przelotki. Delikatnie, z szacunkiem dla ryby. Jest fajnie, widzę ją. Mamy. Widzicie? Ryba płynęła, a ja ją znienacka podebrałem. I o to chodzi, żeby ją szybciutko, ładnie podebrać. Patrzcie, to nie jest ogromna wielka ryba, a ile miała w sobie siły, jak nam daleko wypłynęła. Jest to średniej wielkości karp. Zaraz Wam pokażę. O, ale jaki silny był, jak daleko wypłynął. I rodzą się emocje i uśmiech na twarzy. I o to właśnie w tym chodzi. Wkładam rybę bezpiecznie w nasze siteczko i bezpiecznie wypuszczamy. O, ryba poszła. Dobra, nie mam na co czekać, wyciągamy łapki, bo jednak mamy trochę tego śluzu na sobie. Zestaw i zakładamy kukurydzę, łowimy dalej. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób ja zakładam ziarno kukurydzy. Czyli mamy igłę, quick stop. Szukam tego idealnego, dobrego ziarna i przeciągam po długości. Czyli wchodzę w tym miejscu i wychodzę na wylot i mam pięknie założone ziarno. To jest sposób wtedy, kiedy ja łowię na jedno ziarenko kukurydzy, ale nikt nie powiedział, że musimy łowić tylko na jedno ziarno. Jeśli chcemy założyć więcej ziaren, wybieramy sobie też ziarenko, które nam się podoba, ale ono już nie musi być takie piękne, jak tamto, żeby z każdej strony miało skórkę. Dlaczego? Bo teraz tą stronę będziemy nabijać. Zobaczcie. Przechodzimy przez jedną skórkę i mamy. Przeszliśmy przez dwie skórki. Mamy tak założone. Dwie przynęty. Jeśli nam się nie podoba, możemy co zdjąć jedną, bo na przykład nam się źle przebiła.
Możemy, pamiętajcie, musicie wierzyć w to, co robicie, tak? Czyli nie podoba Wam się, w jaki sposób to założyliście? No przepraszam, nie podobało mi się. Nie podobało mi się, robię to skutecznie do momentu, kiedy aż uzyskam, jakby powiedzieć, to, czego chcę. Czyli jeszcze raz. O, i teraz zrobiło się to, co chciałem osiągnąć na samym początku. Drugie ziarno. Jest. To jest to. I teraz mamy perfekcję. 2 ładnie założone ziarna. O, zaczepiło nam się. 2 ładnie założone ziarna. Ja jestem z tych osób, które jak coś się starają zrobić, to musi być to zrobione porządnie. Musi być to dobrze zrobione i wtedy w to wierzę. I taki zestaw może dla mnie leżeć 30 minut w wodzie i się nie będę o niego martwić. Końcówka może przyniesie nam tą wisienkę na torcie, na którą czekamy. Ładna pogoda się zrobiła. Słoneczko nam zaszło. Cały czas nasze systematyczne strzelanie może nam przyniesie ładny okaz. Mocno poszła w prawą stronę. Powoli, nie śpieszymy się. O, poszła nam pod brzeg. Fajna rybka. Mam nadzieję, że uda się ją wyholować. Bardzo fajna rybka. Chciałbym Wam ją pokazać. Miło się ją ciągnie. Ale musimy tutaj pamiętać o tym, co Wam wcześniej powiedziałem, że to jest bardzo wypłycenie duże i ta ryba może nam szorować od dno. Nie ma co się śpieszyć, delikatnie ją pompujemy, ale pamiętajcie, że musimy my ją kontrolować. O, miło. Zbliża się w naszą stronę. Bez tutaj jakichś chaotycznych ruchów. Karpik. Nie jest to duży karpik, ale jest karpik. Bierzemy, staramy się jak najszybciej podebrać. Udało nam się to fajnie zrobić. Ściągamy i mamy rybkę. Pięknie wypuścimy, wchodząc do wody. Zwrócimy jej wolność. Zobaczcie. Dziękujemy. Miło. Buzia się cieszy jak zawsze. Jeśli to słyszycie, to każdy chce to słyszeć. To jest właśnie ulubiony dźwięk przy łowieniu na bombkę. Branie, odjazd. Ryba stanęła, zastanawia się teraz, co się dzieje i delikatnie próbujemy ją ściągnąć w naszą stronę. To jest piękny dźwięk. Dźwięk, na który zawsze czekałem przy łowieniu na bombkę. Fajne branie, szybki odjazd. No i teraz zaczyna się powolne, fajne holowanie. Holujemy ostatnią rybę dzisiaj. Mam nadzieję, że ostatnią. Może jeszcze rzucimy na odchodne, ale już kończymy. Jednak zauważyłem, że nastąpiło napłynięcie dużej ilości drobnicy. Odławialiśmy bardzo dużo drobnej ryby, a teraz już mamy ciutkę większe te ryby nam się pojawiły na sam koniec. Szkoda, że koniec, bo już nas troszeczkę czas zaczyna gonić. O, ładnie wynurzyła się. Fajnie, żeby tylko udało nam się ładnie wyciągnąć. Chciałbym ją bardzo Wam pokazać. Tak. Widzicie, już holujecie tą rybę. Buzia się cieszy. Ryba walczy. Mamy już rybę w miarę blisko. O, widzicie ją? Jak ładnie nam się pojawia. O, tak. Delikatnie, powolutku. Chodź tutaj do nas, złociutka. Pokaż się Januszkowi na koniec. O, jak to się mówi po naszemu, galanta. Już ją ściągniemy na odległość naszego sitka i staramy się jak najszybciej ją podebrać. Patrzcie, nie chce, jeszcze walczy. Ryba nam odpłynęła. Ładnie udało się ją do nas dociągnąć drugi raz. Patrzcie, jak ona ładnie wyczuwa wszystko, każdy nasz ruch.
No i jednak to nie będzie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Ramię do góry, żeby tą rybę podciągnąć do góry. O, ono teraz sobie idzie ładnie górą. Dobra, staramy się ją ładnie podebrać. Proszę Państwa, mamy ją. Mamy tą wisienkę. O tak! Michał, chodź, zobaczysz, co mamy. Jest to ryba, która daje nam tą radość. Uśmiech. Zobaczcie, to jest około 7-8 kg wagi ryby. Piękny, ładny, duży karp. Ojejku, jak miło. Jaka radość. I zobaczcie, to jest co Wam powiedziałem. Każda ryba, wielkość. Od płotnie dzisiaj mieliśmy maluteńkiej po ładnego, pięknego, dużego, zdrowego karpia. I to jest właśnie fenomen łowienia na bombkę. Życzę Wam takich samych sukcesów i takich ryb, jak właśnie ja dzisiaj trzymam w dłoni. Wypuścimy teraz delikatnie i bezpiecznie rybę z powrotem do wody. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca produkcji. Dzisiaj chciałem Wam pokrótce przedstawić podstawy wędkowania na bombkę. Nie ma tutaj takich, jakby powiedzieć, żadnych niuansików, rzeczy, które mam dla siebie. Mam nadzieję, że przedstawię Wam w następnej produkcji. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości i tak dalej, proszę piszcie pod filmem i postaramy się następną produkcję zrobić taką, że odpowiem na zadane pytania przez Was oraz przedstawię Wam właśnie innych jeszcze kilka ciekawych sposobów na to, żeby jeszcze bardziej pobudzić rybę do pobierania naszej przynęty. Do miłego zobaczenia. Największego, jakiego wyciągnąłem, to miał chyba 12,5 czy 13,5 karp, a Amura 13,5.